Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będę robić placki ziemniaczane z młodych ziemniaków. Nie są to polskie ziemniaki, bo to są albo hiszpańskie, się nie mylę, albo greckie, ale są już naprawdę ładne, fajne takie. I tak jak zobaczyłam, mówię, nie no, z polskich jeszcze nie zrobię, bo polskie ziemniaki są drogie, około 10 czy ponad 10 zł kosztują za kilogram i są po prostu malutkie. Te są większe i też naprawdę były bardzo ładne, więc ja ziemniaki sobie umyłam i bardzo cieniutko obrałam. Słuchajcie, do tego będę potrzebować tu jest około 1,30 kg ziemniaków, bo zdaję sobie sprawę, że z młodych ziemniaków bardzo dużo wody odejdzie. Dwie takie dość spore cebule, ja po prostu lubię, i garść czosnku będę obierać. I teraz tak, słuchajcie, co robimy? Kto nie ma maszyny, no to niestety, słuchajcie, ściera ziemniaczki na takich oczkach. Na takich oczkach. A kto ma, no to posiłkuje się maszyną. Ja Wam pokażę, chyba nagrywałam placki ziemniaczane, ale z takich nie z młodych, chyba tylko starych ziemniaków. To ja Wam pokażę. Ja mam taką starą maszynę. O, to nie jest żadna reklama. Stara maszyna taka. Tutaj o, tarczę dam, ale ponieważ ona już ma swoje lata, ale działa bardzo, ale to bardzo dobrze, więc ja jej po prostu wymieniać nie będę. Zaraz Wam pokażę. Już szukam, jest. Ona ma bardzo dużo tarczy wymiennych. I tutaj mam właśnie taką tarczę, o. Widać? Chyba widać. Na ścieranie właśnie ziemniaczków. Także ja sobie zetrę tutaj i czosnek, i cebulę, i ziemniaczki. Także zabieramy się za ścieranie. Po co dajemy, słuchajcie, cebulę? Jeżeli dacie cebulę, to placki nie będą Wam ciemnieć. Po prostu będą ładne, żółciutkie. Dlatego dajemy cebulę. Nawet jeżeli... A to zresztą później powiem. Także pierw ścieramy. Jak zetrę, to się będę z Wami widzieć. Ziemniaki mam już starte. Starłam tutaj ziemniaki, tak jak mówiłam, te dwie duże cebule i kilka ząbków czosnku. Każdy ściera tyle czosnku, no na ile ma ochotę. Jeżeli nie lubicie, to też możecie pominąć, bo czosnek nie jest obowiązkowy. Prawdę mówiąc, cebula też nie, no ale jak nie zetrzecie cebuli, no to Wam będą ciemnieć ziemniaki. A chyba tego byśmy nie chcieli. O, teraz maszynę przepłuczę, bo to tylko po ziemniakach. Tak jak mówiłam, jest pełno wody, bo to młode ziemniaki, więc jest pełno wody. I musimy je troszkę, słuchajcie, z tej wody odcedzić. Nie możecie zrobić tak, że będziemy tu teraz dodawać mąki, dlatego że będziecie mieli po prostu gumowate placki. One nie będą chrupiące, takie fajne, tylko po prostu zrobią się gumowate. Jeżeli dacie za dużo mąki, będą gumowate. Więc ja na sitko i po prostu odcedzę. Chwilkę odczekam. Przez to właśnie, że daliśmy cebulę, ziemniaki nam nie powinny ściemnieć. No, chociaż z 10-15 minut, żeby mi to odciekło. Także widzimy się za chwilę. No słuchajcie, gdzie minęło około 10 minut. Bardzo dużo wody wyleciało. O, jeszcze widzę, że o, widzicie, leci woda. Dlatego właśnie, tak właśnie myślałam, że tak właśnie wiedziałam, że młode ziemniaki, no właśnie będzie dość dużo wody w nich. O, dobra.
przekładamy ziemniaczki tu. Słuchajcie, w razie W zawsze sobie troszkę wody zlejcie do kubeczka. W razie W, żeby nam... O. I jeszcze chwilkę poczekamy, bo widzę, że bardzo mało skrobi osiadło. Jeszcze z 10 minut. Jeżeli akurat te ziemniaki będą takie, że będzie tak mało skrobi, no to dodamy łyżkę skrobi po prostu ziemniaczanej. Tutaj mam 2 jajeczka, ale takie malutkie 2, więc jedno duże albo 2 małe. O. Słuchajcie, dobrze posolić ziemniaki. Ja dam z takie 2 łyżeczki soli. Tym bardziej, że ja mam tą różową sól, ona jest mniej słona. I słuchajcie, jedną taką czubatą łyżkę dam mąki. Jedną, może i pół. O, 1,5. Więcej nie. Wystarczy. I teraz tylko czekam jeszcze na tą skrobię. Aha, i słuchajcie, i pieprzu. Pieprzu. To wiadomo, że dajemy, chyba że ktoś lubi jeszcze jakąś przyprawę, no to sobie doda. Ja to wymieszam, słuchajcie, i czekam jeszcze na skrobię. Ale porządnie trzeba wymieszać. Porządnie ziemniaczki wymieszałam i słuchajcie, tutaj mam patelnię. Patelnię mam taką dość dużą. Naleję oleju i słuchajcie, o, ziemniaki. Ja piekę placki ziemniaczane na takim, no dość dużo daję oleju. Pół centymetra na pewno. Tak, żeby placki przynajmniej do połowy były zanurzone w oleju. To jest bynajmniej moje zdanie, że no nie można dobrych placków usmażyć na łyżce oleju. Ale tak jak mówiłam, to jest tylko moje zdanie, także jeżeli ktoś uważa, że można, że tak lubi, to proszę tak robić. Zlewam wodę i zostawiam, słuchajcie, to co jest na samym dole, ta skrobia ziemniaczana. Widzę, że skrobi to te ziemniaczki miały prawie nic. Bardzo mało, z pół łyżeczki. Po prostu taka odmiana ziemniaków. Więc dodam troszeczkę skrobi ziemniaczanej, takiej kupnej. To się nazywa mąka ziemniaczana. Bardzo, bardzo mało. I dodam z 2 łyżeczki. Jeszcze troszkę. Dobra. I porządnie to wymieszamy. Można troszeczkę spróbować ziemniaki, czy są słone, czy jeszcze może pieprzu trzeba, także może troszeczkę jak spróbujecie, to się nic nie stanie, tylko jak żeście wcześniej myli porządnie jajka i wyparzyli, bo jeżeli żeście nie wyparzyli jajek, to tego nie próbujcie. No i widzę, że jest wszystko w porządku. Czekam, aż się olej rozgrzeje. I olej już nam się, słuchajcie, rozgrzał i będziemy wykładać placuszki. O. Tak. Smażymy, słuchajcie, na średnim ogniu.
Długość wszystko zależy, jaką chcecie. Po 3-4 minuty z każdej strony. O. I słuchajcie, będziemy placuszki przewracać na drugą stronę. O, na taki złoty kolor smażymy. Ogień średni, nie za mocny, żeby się nam nie paliły, bo jak będzie za mocny, to w środku też będą placki nieusmażone. Więc średni ogień, pomalutku. I tak będziemy wszystkie placki smażyć. I tutaj też około, no tam 4-5 minut, po prostu trzeba sprawdzać. Słuchajcie, placuszki już są ładne, rumiane, więc będziemy wyciągać. O, wyciągnę tutaj na papier, żeby obciekły z tłuszczu. O, piękne. O, mogę złapać takie gorące. Z każdej strony bardzo ładne, rumiane. I będę nakładać następną porcję, słuchajcie. I od razu przy okazji zrobimy, ja robię śmietanę. Teraz zrobię troszkę łyżeczką takich mniejszych placuszków. O. Także łyżką taką od zupy. A już Wam mówię, ja sobie będę już smażyć placki, już Wam mówię. Tu mam, no zależy ile lubicie, mam tu 3 łyżki stołowe śmietany gęstej, 18 kwaśnej. Do tego troszeczkę, słuchajcie, pokroję koperku. O, tak. Do tej śmietany, słuchajcie, dodam z 2 łyżeczki octu. Ocet może być zwykły, możecie dać ocet jabłkowy, jaki tam lubicie. Raz. O, 2 łyżeczki octu. Słuchajcie. I pół łyżeczki cukru. Dla przełamania pół łyżeczki cukru. To trzeba porządnie wymieszać. O. I najlepiej ja lubię wstawić sobie do lodówki i taką schłodzoną podawać. Za ten czas, co się usmażą, to ona akurat cukier, żeby się rozpuścił i sól. A, patrzcie, soli nie dałam, widzicie? I troszkę soli. O. Tak. O. I będę podawać placuszki właśnie z taką śmietaną. Smażę dalej. No i słuchajcie, śmietanka zrobiona. Pokazałam, jak z placuszki małe się jeszcze pieką. Już nie będę z Wami piekła, bo to wystarczy tylko już, o, słuchajcie, poprzewracać. O, patrzcie, jakie ładne, malutkie. Te jeszcze, bo one były później kładzione. A ja już Wam pokazuję placuszki z bliska. Ale gorące. O. Pyszne. Nie wiem, czy będzie słychać, bo się smażą, ale może. Chcę przełamać. Chyba słychać. Słuchajcie, pyszne. Patrzcie, pyszniutkie. Pyszne, wcale nie są nasączone olejem. Pyszne placuszki. I do tego, słuchajcie, łyżeczką troszkę nałożę sobie tej śmietanki. O. Słuchajcie,
niebo w gębie. Naprawdę. Także polecam placuszki z młodych ziemniaków. Róbcie z śmietanką taką, z koperkiem. Także ja już smażę do końca sama. Słuchajcie, jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę, słuchajcie, i widzimy się na następnym filmiku. O, pycha. Także do zobaczenia, kochani. Pa, pa. Życzę wam smacznego. Pycha. Słuchajcie, mała dogrywka dla wytrwałych. Ponieważ ja nie będę już więcej smażyć placuszków, a jutro chciałabym sobie zjeść właśnie takie świeże, chrupiące, a nie odgrzewane. Przekładam sobie do mniejszego naczynia, do kubeczka. I tak jak mówiłam, dlatego, że żeśmy dali cebulkę, to tu się nic nie stanie. Dajemy tylko na to, słuchajcie, woreczek, o, tak, żeby dolegał, i do lodówki. I to wszystko. Jeżeli nawet troszeczkę ściemnieje tu, to pod spodem będzie bialutkie. I jutro można znów smażyć.